Z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Patrzę przez moje lewe ramię i czuję się jak w dniu świstaka. Czuję się, jakbym znowu zgubił gdzieś tarczę i znowu musiał ją magicznymi sztuczkami przywoływać. Ale chyba wszyscy doskonale wiemy, jak to działa. Postarajmy się przywołać tarczę. Niemożliwe, koło mnie pojawiła się właśnie tarcza. Ale nie jest to zwykła tarcza. Jest to tarcza stworzona przez firmę Bulls NL i jest to tarcza z segmentu premium. Za chwilę zostanie poddana ocenie Okiem Paprocha. Przed nami tarcza Bulls Advantage 701. Przyszedł czas, żeby sprawdzić, co Bulls NL przygotował nam w opakowaniu tarczy Bulls Advantage 701. A w środku mamy dwie tekturowe wytłoczki, nad którymi skupimy się później, a my zajmiemy się crème de la crème, czyli tarczą. A tarcza, jak widzimy, widać od razu, że jest to klasa premium. Mamy wtopionego pająka, mamy złote napisy. Tutaj od razu widać, że jak to mawiano, złote, a skromne. Złoty ring numeryczny, nie są to zwykłe metalowe liczby. Widzimy bardzo ładne, bardzo żywe kolory. Od razu widać, że jest to tarcza z segmentu premium. Jeśli chodzi o wytłoczki, które zostawiłem wcześniej, jedna jest pusta, a w drugiej znajduje się zestaw montażowy. Jak używać zestawu montażowego? Już Wam pokazuję. Montaż tarczy Bulls do ściany odbywa się w dwóch segmentach. Pierwszym segmentem jest przymocowanie tej części do ściany. Jak widzimy, część ta ma 4 dziury, które należy nawiercić oraz wkręcić śruby w ścianę. Do zestawu dołączone są 4 czarne śruby, które wkręcamy w 4 dziury i dzięki temu mamy ten uchwyt przymocowany. Drugim segmentem montażu jest przykręcenie drugiej części montażowej do tarczy. Widzimy, ta część ma 4 dziury, jedna z dziur będzie na środku i to trzeba ze sobą spasować, a następnie wkręcić 4 śruby, z których jedna ląduje tutaj, są to śruby srebrne i 3 kolejne lądują w 3 kolejne dziury. Przytwierdzamy to odpowiednią stroną. Ta strona ma tutaj wgłębienia, które pozwalają śrubom dostać się do samego końca, co jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli przykręcimy to stroną nieodpowiednią, to wtedy zestaw nam się nie połączy. Segment ostatni, połączenie dwóch części. Jeżeli ta część jest przymocowana do ściany, a do tej części mamy przymocowaną tarczę, to wtedy te dwie części ze sobą po prostu łączymy. Wiecie już, jak montować tarczę Bulls do swojej ściany? Teraz zrobię to ja i przejdziemy dalej. Przechodzimy do powieszonej tarczy. Patrzymy, jakie wrażenie wizualne sprawia oraz jakie ciekawostki możemy z niej wyciągnąć. Pierwsza rzecz, którą już poruszyłem przy otwieraniu, a która rzuca się w oczy, to złoty ring numeryczny. Są to numery bardzo ładne, bardzo dobrze widoczne, wklejone w odpowiedniej kolejności, nie ma tutaj żadnych odwróconych cyferek oraz fakt, że są złote, dodaje im jeszcze większego prestiżu. Kolejna ważna rzecz to wtopiony pająk. Pająk wtopiony bardzo głęboko, dotykam i czuję, że niemalże styka się on z sizalem, także prawdopodobieństwo odbijania się lotek jest znikome i tutaj też jest to dużo głębiej wtopiony pająk niż w większości tarcz. Nie będę Was okłamywał, przed rozpoczęciem tego segmentu nagrałem sekcję rzutową. Chciałem zobaczyć, jak sizal reaguje na wbite lotki, jak bardzo dobrze się leczy. No i powiedzmy, że zostało oddana około 100 rzutów w 20, w 19, w podwójną 16, kilka w 18 i na taki pierwszy rzut oka absolutnie nie widać zużycia. Widzimy, że wszystkie sektory bardzo dobrze się leczą, tutaj są 3 kropki, ale każdy rzut obok będzie sprawiał, że ta dziura się załata. Proszę spojrzeć. Naciskam tutaj i ta dziura się zmniejsza, jest już praktycznie niewidoczna. Nacisnę tutaj obok i ta dziura również jest już praktycznie niewidoczna. Tak więc to, jak szybko ta tarcza się leczy, jak szybko ta tarcza zasklepia te dziury, jest bardzo dobrym prognostykiem do tego, że będzie mogła nam służyć przez długie, długie miesiące, może nawet i lata. Wszystko zależy od tego, jak często do tej tarczy podchodzicie, ale powiedzmy sobie, że pierwsze znaki są bardzo optymistyczne. Jeśli chodzi o kolejne ciekawostki, to jak widzicie tutaj sposób montażu ringu numerycznego jest bardzo interesujący.
Jeżeli graliście kiedyś w tenisa i używaliście kostek tłumiących wibracje, tak te kostki tutaj powinny mieć praktycznie identyczne zastosowanie. Więc jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie, jakie zrobiła na mnie powieszona tarcza, to chyba tyle. Więcej rzeczy dowiemy się z sekcji rzutowej. Witam w sekcji rzutowej. Przed Waszymi oczami tarcza Bulls Advantage 701. Po kilkudziesięciu rzutach, które oddałem w tę tarczę, widać, że ślady wbicia lotek nie są widoczne gołym okiem. Tarcza bardzo dobrze przyjmuje lotki, nie zostają w niej widoczne ślady, a kolejne rzuty w niedalekiej odległości od siebie bardzo dobrze zasklepiają ubytki wywołane poprzednimi trafieniami. Tarcza jest dość miękka, lotki wbijają się głęboko, co w połączeniu z niezwykle głęboko wtopionym pająkiem do minimum zmniejsza szansę na jakiekolwiek odbicia się lotek od tarczy. Jeśli chodzi o głośność, to jest bardzo zbliżona do innych tarcz. Nie jest przesadnie głośna, a dźwięk nie rezonuje po pomieszczeniu. W kwestii kolorów to są one bardzo żywe, wartości podwójne oraz potrójne są bardzo dobrze widoczne oraz odpowiednio wyeksponowane względem sektorów. Złoty ring numeryczny daje wrażenie klasy premium, a fakt, że są to normalne liczby, a nie zwykłe druty, zdecydowanie poprawia czytelność całej tarczy. Jeśli chodzi o moje subiektywne wrażenie, to sądzę, że ta tarcza może przez dłuższą chwilę zagrzać miejsce na mojej ścianie. Tarcza Bulls Advantage 701 jest dostępna w sklepie balticdarts.pl. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak tarcza Bulls Advantage 701 wypada w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, ring numeryczny. Bardzo ładny, gruby, nie będący zlepkiem drutów ring numeryczny sprawia, że całość jest dużo bardziej czytelna, a tarcza daje wrażenie dużo bardziej profesjonalnej. Poza tym ring jest złoty, co dodaje tarczy dużo profesjonalizacji i prestiżu. Drugim plusem jest bardzo głęboko wtopiony pająk. Tak, w tarczach, które nawet są tańsze, pająk również jest wtopiony, ale trzeba zauważyć, jak głęboko siedzi tutaj ten pająk. Ryzyko odbicia się lotki jest niemalże zerowe, a to wpływa na jakość gry oraz na radość, którą z niej odczuwamy. Trzecim plusem jest jakość sizalu. Jakość, która wpływa na to, jak głęboko w tarczę wbijają się lotki oraz to, jak szybko tarcza się leczy. W sekcji rzutowej widzieliście, że dużo podejść oddawane było w te same sektory, a po wyjęciu lotek jakoś tych dziur nie było widać. Także widzimy, że jakość sizalu jest wysoka, co sprawia, że lotek odbitych od tarczy będzie znacznie mniej, a tarcza powinna móc przyjąć wiele podejść i nie powinno być po niej widać oznak zmęczenia. Jeżeli chodzi o minusy, to takowych nie zauważyłem. Tarcza Bulls Advantage 701 otrzymuje znak jakości paprocha. Ogromnie dziękuję firmie Bulls NL za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam do pozostałych moich materiałów, a zgodnie z YouTube'owym zwyczajem przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach i o wsparciu paprocha na platformie Subpi. Dziękuję za oglądanie. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.